Siemanko. Wika. Właśnie się wybieramy na 8-dniową majówkę, jest 30 kwietnia. Musimy jeszcze tylko osiodłać nasze bestie w bagaż i wybieramy się gdzieś pod namiot. Dzisiaj wylądujemy prawdopodobnie w Czechach. Trochę bez planu, trochę na spontanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aby było ciepło. Jest ważne, że nie pada tak naprawdę. Jest trochę chłodno, ale ważne, że nie pada. Wyciszam się z blachy, nie spocę. Tak. Jest git. Będzie git, oby. Także do dzieła. Pakujemy się. Mamy nowy bagaż od Enduristana, a tutaj Borkowski zapina ten Tak, bagaż. to mój pierwszy prywatny tangbag, ale już testowałem wcześniej podczas zeszłorocznego wyjazdu, także to taki must have trochę jednak. Tak, bo aparat, jakieś rękawice, no cokolwiek i macie pod ręką w tankbagu. No i mamy dwie takie roleczki, rozmiar L na kemping i na no inne jakieś rzeczy. Ja mam dużo ciuchów na przykład. Ja mam mało ciuchów. Tak, on ma na 8 dni jedną koszulkę. Po co więcej? Nawet chyba bez majtek jedzie, więc... Ale ja prać nie będę. Wybieramy się jak stójki za morze. Jest godzina 11, a my jesteśmy... Ale ja mówię do kamery, nie do ciebie. Jest godzina... On zawsze musi mi się wtrącić, zawsze po prostu. Jest godzina po 11, a my jesteśmy jeszcze w dupie. W ogóle nie wyjechaliśmy, więc nie wiem, gdzie dzisiaj dojedziemy. Może do Liberca, a do Liberca mamy 50 km, więc tak, właśnie tak to wygląda. Pozdrawiam. W końcu udało nam się chyba już wszystko dokończyć. Trochę to zajęło czasu, no ale mieliśmy dużo przypinania nowego bagażu, pakowania się jeszcze, także ale nigdzie nam się nie spieszy. Jesteśmy na wakacjach, także gida. Jedziemy w końcu. O, a czemu się brama nie otworzyła, jak migało światełko? Siemka, jedziemy sobie, jesteśmy w Jakuszycach. Są tutaj super zakręty, jesteśmy jakieś 5 km od granicy czeskiej i mamy taki fajny spocik, gdzie pan robi zawsze foty motocyklistom. Także zawrócimy sobie 2-3 razy, żeby nam ustrzelił jakieś profesjonalne kadry. I czekamy, aż się ustawi i zaraz jedziemy do Czech. Jeszcze zatankujemy w Polsce, bo trochę taniej i ciśniemy na Czechy. Tak, i przejechaliśmy 30 km, już jesteśmy głodni oboje. Tak. A nawet nie było tunelu jeszcze. Dokładnie, jesteśmy głodni. No dawaj. Nie mówię.
Jeździmy sobie po Czechach jakimiś bezdrożami. Znaleźliśmy ławeczkę i w końcu przyszła pora na piknik. Trzeba zjeść drugie śniadanie. Widoczek mamy taki. Tam nawet widać gdzieś, to chyba jakieś karkonosze, Monia, tak? Możliwe, że to są karkonosze ościeżone, ale ciężko powiedzieć. Myślę, że to są karkonosze. Tego się trzymamy. Niech będą karkonosze. Niech będą, na potrzeby tej historii to są karkonosze. Także fajnie, jest ciepło, jest przyjemnie, jest słoneczko, niebo czyste. Zaraz kabanosiki z bułeczką wjadą. I do przodu 15 godzina. Jeszcze z 3 godzinki 27. jazdy i będziemy sobie szukać powoli jakiegoś noclegu. Na dziko oczywiście. I może pokażę Wam, jak to robię. Jak to robimy. O której porze szukamy, jak szukamy, gdzie szukamy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, to filmik. Siemanko, jest już 18, zrobiliśmy szybkie zakupy. Kupiliśmy kiełbaskę, bułeczki, jakieś warzywka, jakieś piwko oczywiście. Tak. Bo jutro w Czechach też chyba jest zamknięte sklepy, tak nam przynajmniej powiedzieli motocykliści spotkani na trasie. Generalnie nie musielibyśmy nawet kupować żarcia, bo mamy jakieś liofy czy nie liofy, ale wiadomo, lepiej sobie zrobić coś takiego, jakąś świeżą bułeczkę, i ognisko oczywiście. No, także jest 18, najwyższa pora, żeby szukać noclegu, bo około 20 zachodzi słońce. Także spróbuję pokazać, jak to robimy generalnie. Tak? To już wszystko powiedział, więc co ja mam dodawać? O, a możemy jedno Pepsi teraz wypić? Oczywiście. Tak? Chcesz? Przede wszystkim jak szukamy noclegu, jak wybieramy miejsce na nocleg, to mamy taką zasadę, że musi to być nocleg nad wodą, czy to rzeką, czy jeziorem, czy strumykiem. Generalnie bardzo lubimy wodę, można tam umyć naczynia, umyć siebie, można się schłodzić, nawet wziąć wodę na jakąś kawę, kawiarkę do zagotowania, cokolwiek. Także woda jest świetnym wyznacznikiem szukania przez nas noclegu. Udało nam się znaleźć coś na mapach, no teraz tam trzeba jechać po prostu i to sprawdzić. Sprawdzić, czy będzie można rozbić namiot i czy będzie ładnie. 2 namioty. Tak. Dobra, Masz jedziemy swój? obczaić. Ja mam zawsze Ja mam jeden. Idziemy obczaić miejscówę. Tak. Pierdziele, ale czas. Cholera. Ale super. Ale super. No i właśnie tak się szuka dzikich miejscówek pod namiot. Nawet mamy swój Strzał- własny pomysł. Strzał w dziesiątkę po prostu. Z jakiejś chaszczy w ogóle. Jechaliśmy przez takie chaszcze, momentami było tak wąsko, że jakby, nie wiem, ktoś miał boczne kufry, to by się nie mieścił po prostu. No, jakaś ścieżka na pieszego jedynie. No, Także stosik. tak. Zachodzi. Coś pięknego. Idealnie. Baby? Jaki sztos w ogóle.
Oj, sorry. Hejka. Właśnie dojechaliśmy na miejscówkę, gdzie spędzimy dzisiaj naszą pierwszą noc pod namiotem. W sumie na tym wyjeździe i w tym roku. Nie jedyną wspólną jakby to. Nie jedyną wspólną, ale Tak. pierwszą Pod namiotem w tym roku. Zgadza się. I szybko pokażemy wam, co wozimy ze sobą na taki trip. U mnie na wierzchu pokazał się hamak. Nie wiem, czy będziemy go tu wrzucać, ale Możemy na tej drzewie. może się przydać Tak, może prędzej się czy przydać. później. Ja pokażę najważniejsze rzeczy w naszych torbach. Jedzenie, chleb tostowy, chałka, bo nie było normalnego, woda do camelbagów i do mycia się. Dobra, pokaż co tam masz. Jakieś buciki po prostu, żeby pochodzić sobie. No ja to samo, w sumie, jakieś chlapki. Właśnie, mam na wierzchu krzesełko. Ostatnio kupiliśmy 2 krzesełka z Decathlonu. Ogólnie była taka akcja śmieszna, że zamówiliśmy 2 krzesełka z Naturhike'a i byliśmy przekonani, że one są po prostu najmniejsze na rynku, jakie mogą być. No i jak przyszły, to tak mi się wydawało, że one są jakieś takie dosyć spore, no ale Borek mówił, że są lżejsze. Ja się uparłam, żeby pojechać do Decathlonu i porównać, więc porównaliśmy z tymi Decathlonowymi, z tymi o rozmiarze L. One ważą 1,1 kg i są naprawdę małe, tak jakby w sensie mniejsze niż te z Naturhike'a, więc może w filmie damy to zdjęcie, to porównawcze, żeby... Możemy dać. Tak, więc tak jakby te 2 krzesełka kupiliśmy sobie, naprawdę są spoko, nie mają oparcia na głowę, nad czym ubolewam, ale może będą ok, ale są naprawdę bardzo małe. Myślę, że są zdecydowanie wystarczające. Do namiotu materac dosyć wysoki, 10 cm, pompowany, mega wygodny. Thermarest. Mamy 2 takie same. 2 takie same. I właśnie warto dodać, że wybieraliśmy też materace, żeby miały ten współczynnik Erwalu. Tak, ale nie pamiętamy jak. Chyba 4,2 mają, ale są po naprawdę prostu są cieplutkie. Ciepłe, tak. Super izolują. Następne, no to poduszki. Ja mam akurat Situ Summit chyba, małą taką. Tak, to jest poduszka i ona tak imituje taką normalną poduszkę. To nie jest taka stara kempingowa poduszka z folii, tylko faktycznie jest taka fajna, mięciutka. Do tego jakieś casualowe ciuszki, spodnie moje kempingowe, koszula, która mi służy za bluzę, koszulkę i wszystko tak naprawdę. Także oprócz tego t-shirtu to chyba nic więcej nie mam, ale nie potrzeba dużo rzeczy naprawdę. Może jeszcze puchówkę ewentualnie. Tak, kurtka puchowa na chłodne wieczory. Ja mam nawet na sobie, ja jeżdżę w puchówce i no jakby jak jesteśmy na kempingu, to oboje w nich chodzimy, żeby było cieplej. Co jeszcze? Ja no też mam wiadomo ciuchy jakieś, ja mam dużo więcej ciuchów ogólnie, ale najważniejszy to chyba śpiwór. Kupiliśmy ostatnio 2 śpiwory z Cumulusa X-Lite 400. Ja nie mam jeszcze worka takiego kompresyjnego z paskami, Borek ma z innego śpiwora. No naprawdę bardzo się kompresują, są tak malutkie. Temperatura komfort -1, Tak. Mój jeszcze nie jest na maksa skompresowany. Łączą się ze sobą, także mamy wspólną sypialnię. Jeden z prawym zamkiem, drugi z lewym. Także dzisiaj sprawdzimy, czy są dzisiaj ciepłe. pierwszy raz sprawdzamy. Ale generalnie jak się je otworzy, to w domu widzieliśmy, że bardzo się tego rozpierzają. Także to jest chyba 900 cui objętość, jaka powstaje z tego puchu. No, myślę, że będą ciepłe, mam nadzieję. Miałam inny wcześniej śpiwór z komfortem -4, ale wydaje mi się, że ten puch ma taki bardziej puszysty. Tak, wszystko i się chyba okaże, ale no, stawialiśmy na komfort -1. No i żeby były jak najmniejsze i jak najlżejsze. Zgadza się. O, ja też tutaj mam puchówkę swoją. Tutaj mam kuchenkę gazową zawiniętą w skarpecie, żeby się nie rysowała i nie rysowała innych rzeczy. Tu też jest palniczek, także taki mały zestaw zawinięty w skarpetę dla bezpieczeństwa. Kubeczek od ADV Insight. Tak, dokładnie. W środku super fajna chińska pompka do pompowania materacy, która pompuje nasz materac w 2 minuty. Mierzyliśmy czas dokładnie i wygląda... Nie mogę jej, jest taka mała rzecz, nie mogę jej wyjąć. Jest taka mała rzecz i nie widać. Jest jak, nie wiem, duży berloczek można powiedzieć tak naprawdę. I ma latarkę. Ma latarkę w sobie, nie wiem. I to taką mocną. Także fajna chińska pompka. Jak ona się nazywa? Giga Pump 2.0. Nie wiem ją wyłączyć. Nie wiem ile ona kosztowała. Jeszcze ma mocniejsze, jeszcze mocniejsze masakra, a wyłączyłem. No i jakieś tam w zestawie
końcówki. Różne końcówki do różnych materacy, piłek i nie wiem, wszystkiego czegoś, co się da napompować. O, ja mogę pokazać, mamy ręczniki z mikrofibry, takie małe, ten akurat jest taki rozdziabdziany, w sensie jest duży, ale ręczniki są z ADV Insight, czyli z mojej firmy. Bardzo fajna mikrofibra, dużo lepsza niż ta dekatlonowa, bo nie rozciera, tylko wyciera, więc polecam, naprawdę. Wozimy w sumie po 2. Ja mam 1. Znaczy on ma 1, ja wywożę 2, no bo wiadomo, że włosy, także ja mam 2. Jakieś kąpielówki, żeby wskoczyć do jeziora. I co ciekawe, na przykład czasami można wskoczyć na waleta, jak jest prywatnie, albo w po prostu zwykłych bokserkach, ale w niektórych krajach, jeżeli to jest publiczne miejsce, można za to dostać zwróconą uwagę. Nago to wiadomo, ale w zwykłych bokserkach w niektórych krajach jest to nieakceptowalne, więc strój kąpielowy też jest jakimś tam must have'em. Tu jakaś też saszetka podręczna, w której mam czołówkę, rozpałkę, jakieś dodatkowe troki, chyba krzesiwo, różne rzeczy, soczewki jednodniowe. Także to, co mi jest potrzebne, to wożę w takiej saszetce. Co tam jeszcze, Monia, masz? Ja mam same ciuchy już. Mam dużo ciuchów, bo mi jest zawsze zimno, więc to jest taki mój jakby z Decathlonu jakiś worek taki na same ciuchy. Tu mam jakąś bieliznę, strój kąpielowy, skarpetki i jeszcze ja wożę zawsze adidasy i klapki, bo mi jest zawsze w klapkach wygodniej na kempingu, bo odpoczywają mi stopy. I co mam jeszcze? Mam nerkę, ale dzisiaj w niej nie jechałam, ale to robi jako nerka na motocykl i nerka jako torebka, jak gdzieś idzie się, nie wiem, casualowo. No i w sumie co? Wszystko. Ja prawie mam, wszystko, tak. bo chyba ostatnia najważniejsza rzecz No. to namiot. Mamy namiot 3-osobowy, także zapraszamy dodatkową osobę. Tak, chyba tak bagaż zapraszamy bagaż. Zawsze to się liczy N+1. Ile osób to +1 namiot. Dla motocyklistów. Dla motocyklistów, tak. Żeby mieć miejsce na kombinezon, na bagaż, na jedzenie, na kask, na wszystko. Także jak któryś z nas jeździ samo, to używa namiotu 2-osobowego, a jak jeździmy we dwójkę, to używamy obydwoje namiotu 3-osobowego i też Nature Hike. Bardzo mały, można, naprawdę chyba jeden z najmniejszych na rynku. Dziesiątki nocy spędzone w tym i w poprzednim namiocie. Nie wiem, nie potrzebuję, nie wiem czy jest lepszy, ale jak jest, to na pewno nie potrzeba lepszego. I tak naprawdę tyle. Też mam tutaj krzesło, jakieś skarpetki z gaciami zawinięte, wyrolowane na jedną stronę i tyle. Więcej tak naprawdę nie potrzeba. Ja biorę jeden t-shirt, jedno termo górę na zapas, na taki oświetniowy wyjazd i tyle. Ja jak mam miejsce, zabiorę sobie więcej, bo nie chce mi się prać, ale jeszcze sprzedam wam tipa na tripy. Jak na przykład pakujecie wszystko sobie w rolkę, to znaczy ja mam akurat w tym opakowaniu, ale mimo wszystko jak mam, nawet jeśli mam w opakowaniu, to każdą rzecz gumkuję sobie, roluję i gumkuję. Po pierwsze zrolowane rzeczy zajmują mniej miejsca, a po drugie jak gdzieś grzebiecie, no to wtedy jak nie macie ich zrolowanych, no to wszystko wam się rozwali. A jak macie zrolowane, no to wyciągacie te jedne gacie czy koszulkę, no i reszta jest dalej w takim samym miejscu jak jest i jest po prostu porolowana. Więc tak jakby gumeczki i porolowane mam wszystko. Borek nie roluje, bo nie ma czego rolować, bo ma jedną koszulkę i jedne spodnie. No ja coś tam mam, więc sobie porolowałam. No i jeszcze a propos bagażu, znaczy no nie są tylko te rolki, no bo oboje mamy jeszcze tank bagi. Tak, ale spieszymy się co tam powiemy, bo przegapimy zaraz świetny zachód słońca, no także tak. Na szybko mamy plecaki z camelbagiem, tak, to też jest podstawa, nic to prawie nie waży, wodę trzeba pić, jak nie ma się plecaka na plecach z wodą, to nigdy się nie chce pić, można się bardzo łatwo odwodnić. No i oczywiście w tankbagach to co potrzeba, ja tu wożę drona, Monia aparat, jakiś powerbank, zapasowe rękawiczki. Jakieś kable do ładowania. I tyle tak naprawdę i pokażę wam jaki mamy świetny zachód słońca, także proszę nam wybaczyć.
pora na piwko. Tak. Już A nic nam moje? tego dnia nie zepsuje. A gdzie jest twoje? No właśnie, Chciałem się podzielić z tobą. sobie otworzył, a mi... Stryk. Najwyższa pora, już nigdzie nie jedziemy dzisiaj. Tak. Zdrówko. O Jezu, jakie zimne. Czechy to kultura picia piwa. No, i Lub inny brak kultury. kultura wyganiania z najlepszych miejscówek Tak, nad jeziorem. Cały mandżur rozłożony po raz drugi. No i mamy nadzieję, że po raz ostatni dzisiejszej Dzisiaj nocy. po raz ostatni, nie ma opcji. Tak. Ale na jutro mamy super miejscówę już No, pewną. Także będzie git. Zdrówka. zdrówko. Hejka, niestety wczoraj przegonił nas jakiś pijany Czech, agresywny pan. No i musieliśmy zawijać się z naszej świetnej miejscówki i w nocy pakowaliśmy rzeczy, odjeżdżaliśmy i na szybko znaleźliśmy jakąś polankę. No i wylądowaliśmy tutaj, spaliśmy bez wody, bez widoczku, żadnego takiego lepszego. No ale czasami tak trzeba i tak nie jest źle, mamy polankę, mamy kawałek lasu, zjemy śniadanko i lecimy dalej. Co tam, Monia, porabiasz? Poranną toaletę. Co robisz? Koko. Koko. Pozdrowienia dla Joja. Robię koko. Proszę. Gotowe. Mamy jajka, kupiliśmy wczoraj jajka. Zwijamy mandżur. Jest po prostu wszystko wszędzie. Co tam kompresujesz? Śpiło, kaczkę kompresuję. Okej. Bardzo puszystą kaczkę. Jak ci się spało w nowym śpiworze? Bardzo super, ale przez to, że były złączone, to nie byliśmy podsunięci pod szyję i gdzieś tam czasami pizgało po szyi. No to dlatego, że nie mogliśmy się zasunąć, bo były złączone. W pojedynkę jakby się tak opatulić, to byłoby zupełnie inaczej, no ale bardzo chcieliśmy się dotykać. Czyli dzisiaj jesteśmy zasunięci oboje osobno. Chyba możliwe, że tak będzie, żeby było troszeczkę cieplej. Jak ci smakuje śniadanie? Już na Babylek zrobił. To git. Kawusia, 8 minut. Delicious. Hejka, jesteśmy w czeskiej miejscowości Litowel. Ta nazwa mówi wiele. W sklepie na półkach można spotkać Litowela, a właśnie Litowel czarny to jedno z moich ulubionych czarnych piwek, ale niestety jest zamknięte. No, odwiedziliśmy, widzimy browar z zewnątrz i nic więcej. Aczkolwiek no, jakiegoś browarka i tak sobie dzisiaj gdzieś kupimy i tak wypijemy. Czeskie piwka są bardzo lubię czeskie piwka. Albo Pilsner Urquell, już byliśmy kiedyś na wycieczce w browarze w Czechach, w Pilźnie, a właśnie Litowel czarny też bardzo go lubię.
No wcinaj, wcinaj. Co, no jemy. Dojechaliśmy do Słowacji. Co masz do powiedzenia? Dobra. No. Jest pierwszorzędnie. Jest w miarę ciepło, ale już trochę marzniemy. Mam nadzieję, że nie będzie tak strasznie zimno. I że wygrzejemy tyłki na kalamenach. W kalamenach. No. Także ile mamy jeszcze? 120. Mamy jeszcze 120 km. I będziemy się grzać. Trzeba zrobić zakupki. Tak, jeszcze zakupy. Ale tylko bułki i alkohol. A, i musztarda. Resztę mamy. No. A skąd Ostatnio czytałem na stronie rządowej a propos jednego kraju, a propos wjazdu do jednego kraju, że? napisane było, że nie wolno wywozić żadnego alkoholu. W nawiasie była jeszcze informacja dla Polaczków. Piwa także. No właśnie, czyli piwo to alkohol. Piwo to alkohol jednak. No. Mit jest obalony. Oddawaj batona. O. Dziękuję, pozdrawiam. Nie psiknij się. Co? Nie psiknij się w twarz. Dzień dobry. Jakiś chleb kupię u pana? Chleb? Bułka? Pieczywo? Masz chleba dać? Chleba. Dobra, taki. Poproszę. Piwo jedno. Pilsner. Dobra. A na przykład jakiegoś ogórka albo coś? Ogórek kiszony? Ogórka nie ma. Nic, a jakieś, nie wiem, kapusta? Nic takiego, dobra, to wszystko. A pomidor na przykład, czy też nie? Pomidor? Tomato? Nie, jak warzywo. Nie ma. Dobra. To wszystko. I już koniec. Dobra. Może być karta? O, super. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobranoc. Mam chleb i pilsnera. No pozmieniało się tu trochę. Dojechaliśmy na Kalameny, czyli na dzikie gorące źródła w Słowacji. Właśnie kończymy rozbijać obóz i za chwilę szakujemy do wody. Także rano pokażę, jak to wygląda za dnia. No. Wow.